Ukraina podczas wojny. Jak tam jest na co dzień i czy telewizja pokazuje nam całą prawdę? Na zachodzie krąży wiele mitów o tym, że ulice ukraińskich miast wypełnione są pięknymi, samotnymi kobietami, a faceci albo bohatersko walczą na froncie, albo uciekli, albo chowają się po domach przed poborem. Ile prawdy jest w tych mitach? Postanowiłem to sprawdzić osobiście. Odessa natomiast to miasto, w którym w całym swoim życiu widziałem najwięcej pięknych kobiet na metr kwadratowy. Ten film może, ale nie musi okazać się bardzo mocno niepoprawny politycznie, ale raz się żyje. Żeby w obecnych czasach dostać się do Odessy, oczywiście nie polecicie samolotem, bo przestrzeń powietrzna jest zamknięta. Możecie polecieć samolotem do Kiszyniowa, a pod samym lotniskiem w Kiszyniowie jest taki przystanek i z niego można złapać autobus albo minibus bezpośrednio do Odessy, który jedzie 4 godziny. Ja wolałbym złapać takiego minibusa. Jest szybciej i na pewno krócej stoją na granicy. Mogę kupić bilet? A? Bilet. Гривна Leje? Leja. 400. Według internetu odjeżdżają 4 minibusy na 20 minut. Czekałem 30 minut, nie pojawił się żaden. Więc w końcu wylądowałem w tym dużym autobusie. Pozytywem jest to, że on jest tak jakby w 1/3 wypełniony, więc w praktyce jest prawie jak minibus. Jesteśmy na granicy mołdawsko-ukraińskiej w tym autobusie. Jestem tylko ja, same kobiety i jakiś jeden starszy facet powyżej 60, czyli zdecydowanie powyżej wieku poborowego. Granica około godzinki, sprawdzi się to odbyło. Zobaczymy jak będzie z powrotem. Nie kontrolowali bagażu, zabrali paszporty. Oczywiście tylko mój był zagraniczny, wszystkie inne były niebieskie, ukraińskie. Stefrowali 20 minut i nazwa. Nie spodziewałem się, że po wjeździe do Ukrainy bym zobaczył widok jak na Filipinach, domki na wodzie. Trzeba przyznać, że przedmieścia są mega puste. Mam nadzieję, że to nie jest widok, który się powtórzy w całym mieście, szczególnie w centrum i w części nadmorskiej, które są moimi ulubionymi. No i witam Państwa w Odessie. Muszę przyznać, że kompletnie nie wiem czego mam się spodziewać. Założyłem sobie ten wyjazd już jakieś miesiąc temu. Miesiąc temu sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Dzisiaj mamy 5 lipca dokładnie. Wczoraj 4 lipca na przykład Trump rozmawiał z Putinem. Oczywiście na temat rozmów pokojowych. Oczywiście Trump znowu w jeden dzień zakończył wojnę. Co się stało? 2 godziny po rozmowie Trump-Putin wysłali rekordową ilość dronów. Ponad 530 dronów na Kijów. I chyba 14 czy 18 rakiet balistycznych. A Russian overnight bombardment of more than 700 drones and missiles. And I'm not happy with Putin. Eyewitnesses say there were at least a dozen explosions. That is the largest such attack on Ukraine since the war began. Rekordową od samego początku wojny. Tak właśnie szanują zajebistego amerykańskiego prezydenta. Ale to był Kijów. Za to Odessa przedwczoraj otrzymała ogromny cios w port, a obecnie praktycznie co noc miasto jest atakowane dronami, tymi irańskimi Shahed. Ukraine's Odessa is under heavy attack. Russian forces launched an Iskander missile in the latest attack. Russian missiles have hit Ukraine's southern port of Odessa. Medical facilities were hit. 2 people have been killed and 6 others wounded. Oczywiście kilka dni przed przyjazdem tutaj zainstalowałem sobie Tindera. Większość kobiet, z którymi rozmawiałem, raczej tak jakby wirtualnie łapała się za głowę. Po co ja chcę tutaj przyjeżdżać i dlaczego jestem taki odważny. Wydaje mi się, że nie wiem. Chyba tak po prostu mam. Chcę pokazać, jak faktycznie tutaj ludzie żyją podczas wojny, jak wygląda sytuacja obiektywnie. Jeżeli ta sytuacja ma 2 strony medalu, to na pewno pokażę obie. Sam jestem tym mocno podekscytowany. Samo miasto w sobie jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ dosyć dobrze je znam. Byłem tutaj jakieś 5 razy. Tym bardziej wydaje mi się, że jestem w stanie obiektywnie, a moimi oczami subiektywnie, porównać rzeczywistość tą, którą mamy tutaj obecnie versus ta, która była przed wojną. Ludzi tutaj w centrum już jest sporo. Zdecydowanie więcej niż to, co widzieliście na przedmieściach. Na pewno nie jest to miasto wymarłe. Tak jak niektórzy mi przed wyjazdem mówili. Okolica wygląda dosyć pustawo w porównaniu z tym, co widziałem tutaj w poprzednich latach, ale szczerze powiedziawszy jest sobota. Jest 30 stopni. To bardzo dużo mieszkańców Odessy jest nad morzem. Być może tak jest i teraz. Na pewno nie umieszkam tego sprawdzić zaraz. Nie powinienem tego materiału zaczynać od imprezowania i od plaży, ale skoro akurat tak dojechałem o godzinie 18 w sobotę, to co innego mam zrobić? About the procedure, so we try not to disturb the guests. Okay. So usually, do you have an alarm on your phone, maybe a notification or something like that? Yeah, I have an app. This app. Oh, this is a good Yeah. one. Yes, Yeah. yes. Okay. So when you see the alarm,
Especially when you see the ballistics or something like Okay. that, they're usually writing about it. It's better to go here downstairs in the ground floor. They write if it's drone or ballistics in the app? Yes, especially in the nights. It's better for a couple of minutes just to go downstairs. Always? Not always. Okay. If you wish so. I don't know. That's why I'm asking you. Because I trust your judgment. I can tell you that for the whole time in this area here, when our hotel situated, there were no such Yeah, situation. but I heard that 2 days ago, like, rockets hit the port. They usually hit the port. The port is really far away from here. So. Okay. Attention. Air raid alert. Kurde. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Nawet nie zdążyłem się rozpakować. Air alert. Alert dla całej Ukrainy. Nie wiem co to jest. Jakieś haubice. A zerknę na ulicę, jak się w ogóle ludzie zachowują. No słychać syreny na ulicy. Wyją syreny, ale ludzie sobie normalnie chodzą. Ani nie przyspieszony krok, ani nic. No, a ten typ sobie spaceruje zadowolony. Mi się trochę podniosło ciśnienie, bo zdążyłem tylko się rozebrać i częściowo rozpakować, ale widzę, że ludziom na ulicy nie. Więc może będę brał z nich przykład, a nie ze swoich jakichś wyobrażeń. Ogarnąłem się szybko i przyjechałem nad morze, dopóki jeszcze jest 2 godziny słońca. Znowu wyją syreny. Syreny wyją w tle, a nikt sobie z tego nic nie robi. Zobaczcie tam w oddali te tłumy. Co tu się dzieje? Co? А, сразу заговорил на русском. Nie, to jest po polsku. Po polsku czy po angielsku? Polsku. Na zdrowie. Na zdrowie jest po polsku. На здравие. We understand You Polish, understand? Czech, You understand too? and Навіщо ти приїхав в Україну? Nie, panie Maju. Понімаєш. Ти понімаєш. Навіщо ти тут? Przyjechałem 2 godziny temu. А 2 години тому? Так. А чому ти приїхав в Україну? Навіщо? Lubię przygody. Пригоди, Люб. Пригоди. А, пригоди. А, No naprawdę, długo to nie zajęło. Wystarczyło wejść na plażę. Natychmiastowa integracja. Nastąpiła szybka ewakuacja z plaży. Wylądowałem w części kurortowej Odessy. Boże, co tu się dzieje? Czy ten kraj jest w stanie wojny? Naprawdę? To się wszystko tak mega zmieniło przez 10 lat. Te wszystkie budyneczki są nowe. Ja to byłem w 2011 roku, w tym miejscu. To byliśmy w hotelu, w którym były 3 kategorie hoteli i w najniższej kategorii była dziura w ziemi zamiast sedesu. W pewnych kwestiach tu się nic nie zmieniło. Jest zdecydowana przewaga kobiet na ulicach, ale nie jest to aż tak, jak podejrzewałbym, żeby było. Zobaczcie na proporcje płci w tej knajpie. A to, co widzicie przede mną, to jest obiektywnie najlepszy klub Europy Środkowo-Wschodniej, jaki byłem w życiu. I zajrzymy do niego niedługo. Z tego, co widzę, jest tutaj bardzo dużo policji, bardzo dużo uzbrojonej ochrony, tak jak widzicie tutaj za mną. Jest tak mniej więcej 65% do 35% kobiet do mężczyzn, a większość tych facetów są albo małolaty do 25 roku życia, bo takich nie biorą do wojska, a reszta to są chyba albo cudzoziemcy, albo tacy kurde goście przy kasie, którzy po prostu nie muszą iść do wojska. Podobno mając odpowiednie znajomości, wyrobienie sobie papierów pozwalających swobodnie podróżować i nie iść do wojska kosztuje $15 000. A teraz wejdźmy do tego najlepszego klubu. Chcecie się dowiedzieć, dlaczego jest najlepszy? No zobaczcie. Mogą w nich napalać drony co 3. noc, ale w pewnych kwestiach naprawdę nic się nie zmieniło. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że wszystkie piękne kobiety z Ukrainy wyjechały do Polski i do Europy Zachodniej. Ale jednak pod pewnymi względami tutaj nic się nie zmieniło, nie? Uważam to miejsce za miejsce numer 1, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o zagęszczenie pięknych kobiet na metr kwadratowy. Możecie mnie zjechać w komentarzach, możecie powiedzieć, że Polki są najpiękniejsze. Mówcie co chcecie. Chciałbym być przede wszystkim bardzo poważny, ale jakoś nie potrafię. Jedyne co wam mogę powiedzieć mądrego. Panowie, nie podrywajcie żon żołnierzy.
Zapytajcie. Nie wypada inaczej. Poszedłem siku i nagle okazało się, że jest koniec. Jest 23. Nie wiem, czy to wynika z jakiegoś nalotu, ale wszyscy się rozchodzą. Zobaczmy, dokąd idą ludzie. Niektóre bary są otwarte. Sporo jest tych policji. At 12, there is, everyone is gonna be arrested. Generally, yes, arrested and have questions to you. What are you doing for living and why I still you here are not at home? Okay. But we are having a war and you understand situation. To wychodzi na to, że jest godzina policyjna za 40 minut. Oprócz targowania się, kto z kim jedzie na after, jeszcze jest kolejka do nocnego, bo pewnie do północy otwierają. Naprawdę traktują to poważnie, bo tutaj jest zamek w drzwiach i pan powiedział, że nie wolno mi wychodzić, nie? Dobra, zobaczmy, jak wygląda na zewnątrz. Ciemność. Wszystko jest o godzinie 24:30 wygaszone. Naprawdę traktują to poważnie. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Haha, i co cwaniaczku, myślałeś, że impreza i już koniec filmu? Nie, jest tutaj jeszcze bardzo dużo do pokazania, więc oglądajcie. Mam jeszcze kilka spotkań, trzeba zrobić kilka wywiadów. Odessa to miasto wakacyjne, więc na plaży są bikini party. Na sam koniec tego filmu zdradzę wam też taki hak podróżniczy, który obecnie pozwala podróżować głównie na wschód bardzo tanio. Niespotykanie tanio jak na dzisiejszy czas. Taki mój bonusik dla was ode mnie. Wolisz zorganizowane wycieczki czy podróżowanie na własną rękę? Ja wolę podróżować na własną rękę. Wymaga to nieco więcej gimnastyki, ale coś ci właśnie pokażę. Za mną jest pustynia w Peru, a przede mną zachód słońca nad Pacyfikiem. W takie miejsca nie dojedziesz autokarem i w takie miejsca bardzo trudno jest znaleźć wycieczki zorganizowane. Jeśli wybierasz się na wakacje w Polsce lub w Europie i chciałbyś wypożyczyć samochód od polskiego operatora, wejdź na centrumrezerwacji.pl i wyszukaj dla siebie najlepszą ofertę spośród wszystkich możliwych dostępnych w Polsce najlepszych wypożyczalni samochodów. A jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz, wejdź na naszą giełdę zamówień i złóż zapytanie ofertowe, a nasi konsultanci znajdą dla ciebie ofertę dopasowaną specjalnie do ciebie. Centrumrezerwacji.pl. A teraz idziemy w kierunku najsłynniejszej ulicy miasta Odessa, czyli ulicy Deribasowskiej. To jest taki najsłynniejszy deptak. Kiedyś była to bardzo zatłoczona, zawsze busy ulica. Nie wiem, jak jest teraz, nie mam zielonego pojęcia, więc jestem też bardzo ciekaw tego. O, i to, co zawsze mnie imponuje. Ważne to mieć hobby, niezależnie od w jakim wieku. Profesjonalnie. Już się pokłócili. No i wchodzimy na początek ulicy Deribasowskiej. Już troszeczkę ludzi jest, a tak wygląda wejście do irlandzkiego pubu. Ale naprawdę, kurczę, mają rozmach. Byłem tutaj ostatni raz w 2021 roku i widziałem, jak bardzo zmieniło się to miasto. Poprzedni mój raz był w 2012. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcie z mojego wypadu ze znajomymi, jak byliśmy na finale Euro 2012 w Kijowie. Potem przyjechaliśmy do Odessy na tydzień i ten wyjazd był całkiem w porządku, ale jeszcze poprzedni był w 2011 bodajże. Ja i dwójka moich przyjaciół. No i wychodziło często tak, że właśnie w Odessie, a potem na Krymie chodziliśmy na imprezę, a oni, jak to małżeństwo z kilkuletnim stażem, już potem sobie o którejś godzinie chodzili do hotelu, a ja zostawałem sam. A że to takie bardzo mocno młodzieńcze czasy, nie stroniłem zintegrowania się wódeczką z lokalcami. Jakiś gość zaczął szarpać jakąś dziewczynę i ja tam się wtrąciłem. Rozdzieliłem ich, kazałem mu się uspokoić. No i potem wydawało się, że ta sytuacja została złagodzona, ale ja kontynuowałem imprezę i nie wiem, pewnie godzinę później czy półtorej godziny później, jak wyszedłem na zewnątrz, to czekało tam na mnie 5 i z tego co pamiętam Rosjan, ale nie dam sobie teraz za to uciąć ręki. A że ja zostałem wychowany tak, że jak padam, to wstaję i dalej walczę i znowu padam i znowu wstaję i znowu padam i znowu wstaję, to cały czas właśnie tak było. To się nie mogło skończyć inaczej jak utratą przytomności i dopiero jak straciłem przytomność, to mi wszystko zabrali, co miałem ze sobą. Miałem rozwaloną wargę na 1,5 centymetra i obity nos i podbite oko. Lekarz powiedział, no nie, to już za dużo czasu minęło, nie da się tego szyć, to się zrośnie samo, nie? Wracam do samochodu, wsiadłem z tyłu i próbowałem wydmuchać nos. Po czym czuję, że coś jest nie tak. Odwraca się Iza, patrzy na mnie, płacze. Odwraca się mój przyjaciel Tomek, odwraca się z bladu, nie? Ja chciałem wydmuchać nos i nic się nie wydmuchało, tylko się wydmuchało w oko. Wróciliśmy do tego szpitala, do tego samego lekarza, ordynatora chirurgii i on na mnie patrzy, mówi, ja nie znaję, jak ci pomóc. I jaki morał z tej historii? Powinien być niby taki, że nie powinno się wpierdzielać dosłownie między wódkę a zakąskę. Ale i tak pewnie zrobiłbym to jeszcze raz, jak mógłbym się cofnąć w czasie. Jak to mówią, morda nie szklanka. A teraz kończę tą lekko przydługą historię i idę na randkę. Bardzo fajnie położona knajpka, a w zasadzie ukryta. Trzeba wejść do takiego ogrodu za żywopłot, jak w warszawskich Łazienkach. So how is it called? To jest szaszłyk, szaszlik.
This is ikra z baflażanem. And this is Alona. This is Alona. Pierwszy raz w życiu widzę na żywo Tesla. Tesla Cybertruck? Nie podoba mi się, ale wygląda zjawiskowo. So I guess you have a lot of Teslas here in Ukraine. Why? Why it's so popular? In Ukraine, in Odessa, people like something popular. Niezabezpieczona końcówka kabla. But it's not electricity, I think it's telecommunication. So We're not gonna be grilled, don't worry. Every district is like, can be hit by a drone, right? it's like lottery. You never know where he come. A few months ago, when I was planning my trip to Odessa, there were almost no attacks. Attacks every time. Every day? Of course. Every night? Every. Yeah, but in Odessa? So I guess internet is not saying about it. You know, they cannot say about it every day. Because they're gonna scare people? Of course. Yesterday they destroyed this district. Yesterday they destroyed that district. For international news, I guess it's too much. So that's what I thought Odessa. Okay, Odessa is quite relatively safe now. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak bardzo się pomyliłem i co czeka mnie dokładnie tej nocy. Alona, tell me, why did you decide to stay? I have relatives here. Because of the family? Yes, Only because of the family? of course. Yeah, but you don't have children. No, but I before had dad and my mother. Yeah. So because of them, yeah. That I can understand very well and I can relate to it. And when there are multiple attacks, like almost every night with drones, aren't you thinking about leaving? No, Even now, when you don't have your dad? even now. Why? Because it's my home. Why I must to leave my home? Because I have many friends in Poland which are Ukrainians, and I'm just trying to understand your point of view. No, I like my city. I like my country. Why I must to live like rat? I don't know. I don't know. Like rat. That's a very good patriotic behavior. Jedziemy zobaczyć, co Rosjanie zrobili tak naprawdę z tym miastem i to, czego nie do końca media wam pokazują. Are they starting some renovations of those buildings which are destroyed or no? Not yet. Yes, not yet. Not yet, okay. I guess too much money is going for war and they don't have money to rebuild it. Which city do you think is more dangerous now, Odessa or Kyiv? They attack Kyiv much more often, but Kyiv I think is maybe much more protected, right? Yes, we are not protected because USA gives us guns, all weapon. Teraz jesteśmy w części portowej, czyli tej teoretycznie najbardziej niebezpiecznej części Odessy, ponieważ jest najbardziej odkryta i najbardziej narażona właśnie na ataki. I właśnie w to miejsce uderzają rosyjskie rakiety balistyczne. To nie jest taki mały Panzerfaust naramienny, tylko to jest rakieta wielkości polskich kominów w elektrociepłowniach. Jedyny dobry sposób przeciwdziałania takim rakietom jest to, że są dobre radary i dobre systemy obrony przeciwlotniczej, a te rakiety nie są wystrzeliwane z rogu, więc ona leci powiedzmy 500 km. I tą rakietę widać na radarach, jeżeli masz dobre radary już dużo wcześniej. Stąd te alarmy przeciwlotnicze, stąd próby zestrzelenia tych rakiet. Ale ona mi powiedziała, żebym uważał z tą kamerą, bo może się okazać tak, że nawet zwykli jak coś przechodnie mnie zgłoszą gdzieś i stwierdzą, że jestem rosyjskim szpiegiem. Cały czas przy sobie noszę paszport na wszelki wypadek. Poza tym teraz już jest tak, kilku tych subskrybentów mam. Pozdrawiam was. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zróbcie to teraz. Więc mogę pokazać, że nie należę do KGB. Złożony, zwinięty wróg, drut kolczasty. Nienawidzę schodów, ale zrobię to dla was. To jest dosyć symboliczne, że to jest główny symbol turystyczny Odessy, a Rosjanie przywalili dokładnie naprzeciwko największą z możliwych swoich rakiet. Tak, żeby wszyscy pamiętali, przechodząc na atrakcje turystyczne. Paradoksalne to jest. Tutaj widzicie Hotel de Paris. Duże części tego miasta wyglądają miejscami jak Paryż. Miasto dużo bardziej się zachowało, jeżeli chodzi o zabytki, niż Warszawa, zniszczona przez pana z wąsem. I to, co jest bardzo charakterystyczne dla krajobrazu całego miasta, takie małe generatory. Rosjanie atakują infrastrukturę krytyczną, więc każdy koło stać, każdy drogi hotel albo bogaty budynek montuje sobie takie prywatne generatory i one są na czas właśnie tych blackoutów. Pomnik obrońców Azowstalu. Rodziny i krewni zostawiają flagi upamiętniające tych ludzi. I zobaczcie, są zdjęcia z delegacjami bezpośrednio tych gości. Teraz trzeba przyznać, że wracam w kierunku mojego hotelu. Jestem w samym centrum i zdecydowanie krajobraz się zaczyna zmieniać. Zapełnione. No znowu oczywiście jest znaczna przewaga kobiet na ulicach. Nie było nawet gdzie zaparkować. Mamy godzinę 21. Jesteśmy w samym centrum miasta, na głównej ulicy i jestem bardzo ciekaw, o której to miasto zasypia w niedzielę. Wszędzie widzę naprawdę fajne knajpki na poziomie, a co chwilę jest jakiś DJ.
Nawet tutaj jest jakieś kafe i też jest DJ-ka. I to jaka? Fajna. Wnętrze zajebiste. Elegancko. Widzicie? Następny DJ-ka. Ja nie będę marnował ostatnich 2 godzin, nie godziny policyjnej, żeby siedzieć w pustawym miejscu z ładną DJ-ką. Szukamy miejsca, gdzie są ludzie. Co? Nie wiem, czy chciało być na vlogu, czy nie chciało być na vlogu. Jeżeli chodzi o podejście kobiet, ono jest tutaj dziwne. To jest taki zimno-wschodniosłowiański temperament. Czyli jeżeli jej się podobasz, to ona nie uśmiechnie się do ciebie, tylko odwróci wzrok. A jeżeli ona się cieszy, to będzie się czuła tak, że nawet jej kącik ust nie drgnie. I to ty musisz się nagimnastykować, żeby tą relację rozpocząć. Pijana wiśnia. I oni sprzedają tylko nalewkę z wiśni. Ona jest też w Polsce i było ich stać na lokal na Nowym Świecie w Warszawie. Sprzedając tylko i wyłącznie jeden produkt. I tam jest zawsze pełno ludzi. To się nazywa mieć brandy, nie? O, trafiłem do jakiejś takiej ulicy mniej luksusowych barów. Pawilonowe miejsce. Klimaty zdecydowanie bardziej lokalne. Jedynym królem parkietu jest ten gość. Trochę jednak mordownia, nie? Przypomniały mi się nadmorskie klimaty Władysławowa, Mielna i innych miejsc w latach 2000, jak miałem 18-20 lat. O! Bardzo niebezpieczne czasy. Niektórzy z was mogą powiedzieć, że to były lepsze czasy, ale to były, kurde, to były szalone czasy. Było po prostu dziko. Pod pewnymi względami było lepiej, ale ja uważam, że pod 90% względów było gorzej. Praktycznie nie było weekendu, żeby gdzieś na przykład w Warszawie pojechać na imprezę autobusem nocnym z jednego końca Warszawy na drugi i nie mieć po drodze jakiejś awantury. Albo mieć ją gdzieś w centrum Warszawy, będąc gdzieś tam w pubie, czy w knajpie, czy w klubach, które były wtedy modne. Masakra. Polska to jest bardzo bezpieczny kraj teraz i mam nadzieję, że to zostanie jak najdłużej. Pogody nie zmienimy, możemy zmienić jedynie nasze nastawienie. No i zobaczcie, znowu mamy alarm przeciwbombowy. I co się zmieniło na ulicy? Apki praktycznie wszystkim ludziom zadzwoniły nagle i nic się nie zmieniło. A jest alarm bombowy, nie? Nikt nie drgnął nawet. Okej, dla nas może brzmieć to jakoś abstrakcyjnie, ale oni doświadczają tego od 2022 roku, od 3 lat. Z tego, co mi Olena tłumaczyła, przez pierwszy rok chowali się w domach i się trzęśli, co będzie dalej. W drugim roku zaczęli powoli wychodzić. Po prostu, zobaczcie dookoła, nauczyli się z tym żyć. I żyją z tym całkiem dobrze. I nagle o 22 ucichła muzyka wszędzie i wszyscy wyskoczyli, no nie wszyscy, ale wyszli kurde z tych knajp, gdzie była jakaś muzyka i wędrują. A gdzie wędrują? Do Maka. A Mak jest do 22:30. Co jak co, przed chwilą był alarm lotniczy. Odwołali go po jakichś 20 minutach. Alarmów bombowych nie traktują poważnie, ale tą godzinę policyjną traktują naprawdę poważnie, nie? W takim razie ja idę poszukać jakiegoś kebaba, który jeszcze jest otwarty. Każda chwila tutaj jest naprawdę nowym doświadczeniem. Każda. You open? Yeah. Perfect. Tortusz, yeah, the second one. Asoki? Yeah. A tutaj cichutko jeszcze muzyka gra, więc chyba oni jeszcze próbują na nielegalu, nie? What's his name? So cute. Понимаете, и меня тоже смотрит. What's the name? His name? Turan. It's a girl? Она тоже тура. Турция тут. Женщина, а мужчина? Женщина? Платье. So cute. I znowu mamy Air Alert. I teraz nawet słychać to tutaj w syrenach dookoła. A wszyscy sobie stoją, nie? Zobaczcie. Właśnie się wydarzyło coś ponadprzeciętnego. Gość z kebaba zauważył, że mi troszeczkę cieknie ten kebab i przyniósł mi nowego, nie? Po prostu sam z siebie po prostu przyniósł mi nowy kebab. Teraz jeszcze dziewczyna podała mi chusteczki, które mi zwiewało, nie? Nie no. To się nazywa altruizm. I uwaga. Trzeba przyznać, że wykorzystują każdą minutę do ostatniej kropli, nie? No dobra, to wykorzystujmy razem z nimi, nie? I tak właśnie zaczyna się godzina policyjna, więc w tym momencie zapraszam was na dzień jutrzejszy. Będzie więcej tematyki wojennej i mam nadzieję, że uda mi się pokazać to bikini party, które tu zawsze było. Jak się bardzo szybko okazało, tej nocy niestety prawie nie zmrużyłem oka. Słyszycie to? Dostałem informację, że lecą drony. Póki co słychać tylko i wyłącznie syreny. A wszyscy ludzie, których poznałem, mówili, że jeżeli słyszy same syreny, to jest ok. Ale jeżeli będzie słyszał syreny i działa obrony przeciwlotniczej, to wtedy lepiej się schowaj. O kurwa. Tam zestrzeliwują mnie. Fuck. O, właśnie w coś przywaliło.
tej strony też. Szczerze powiedziawszy, dźwięk jest przerażający. Ja teoretycznie powinien być w schronie, nie? Ale już sam nie wiem. Zobaczcie, ja pierdzielę. Wow. Było miło, było sympatycznie, było nawet imprezowo i teraz się zrobiło lekko poważnie. Nie lekko, a po prostu poważnie, nie? Mi podniosło to ciśnienie. Mam troszeczkę tak żołądek ciśnięty. Ja pierdolę. O kurwa. Jak się okazuje, atakują port, czyli okolice tak mniej więcej kilometra ode mnie. Muszę przyznać, że mina mi zdecydowanie zrzedła. A za jakieś 30-40 minut spodziewana jest druga fala. Oni wszystko wiedzą, bo te drony są wypuszczane z jakiejś dalekiej odległości. Prawdopodobnie z Krymu. I oni wiedzą, kiedy one mniej więcej dolecą. Więc raczej dzisiejszej nocy wcześniej spać nie idę. Okej, zaczynamy zabawę na nowo. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Powiem wam, że na chwilę zasnąłem, ale jak widać organizm potrafi się tak dostosowywać do określonych sytuacji. Mrugnęła lampka od czujnika dymu na suficie, który jest w hotelu w standardzie. Czerwono, pyk, tylko na chwilę, nie? Od razu się momentalnie obudziłem. Ja nie wiem jak naprawdę, jak śpią żołnierze na froncie, nie? Ogromny szacunek dla nich. I jak żyją właśnie ci ludzie tutaj. Znaczy, oni przywykli, nie? Ale coraz bardziej zaczynam ich rozumieć. Dlaczego oni imprezują, dlaczego korzystają z życia. Mamy prawo ich oceniać, ale dopóki sami nie znajdziemy się w ich skórze, to nigdy nie będziemy wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. No i paradoksalnie, dzień dobry. Ile jest takich miejsc na świecie, gdzie możecie noc spędzić na parapecie albo w schronie, słysząc takie łupanie jak tutaj, tylko że w tle na niebie, i przyjść sobie na śniadanie w takie miejsce jak tutaj, słyszeć to samo, przy zupełnie innej atmosferze. To właśnie tutaj są organizowane te bikini party, czyli tak naprawdę ludzie bawią się na imprezach także w ciągu dnia, tyle że w dużo bardziej skąpych strojach. Pierwszy raz jak w tym klubie się znalazłem w 2011 roku, to myślałem, że jestem w jakimś Monte Carlo czy Saint-Tropez. Poziom był naprawdę tak wysoki i to jeszcze w takich czasach, gdzie Polskę omijały największe gwiazdy, a tutaj oni już przyjeżdżali bardzo dawno temu. A teraz chodźmy zobaczyć, co tak naprawdę stało się w nocy. W praktyce zobaczmy, ile szkód urządziły te drony. Patrzcie, tutaj stoi taki wojskowy samochód, bo to są operatorzy dronów, a tu można kupić kule, takie ogromne. No i znowu mamy alarm bombowy w ciągu dnia tym razem. Zaczyna się robić coraz bardziej intensywnie, a jest godzina 14:40. Mam takiego kierowcę, który jeździ w taki sposób, jakby sam uciekał przed dronem. Co on odpierdala? Ja wiem. Albo może wie coś, czego ja nie wiem. Pomnik Steve'a Jobsa. Tu na dole widzimy Thank Steve, spasiba. Ten pomnik został postawiony tutaj z inicjatywy studentów jakiejś akademii technologicznej. Po prostu za wkład Steve'a Jobsa w rozwój technologii. Bardzo fajna inicjatywa. A jeżeli chodzi o samą postać Steve'a Jobsa, no uważam, że genialny mózg. No ale to pokazuje nam ta smutna historia, że nawet najbogatsi ludzie na świecie nie są w stanie się obronić przed nowotworami. Niestety. Ja dlatego podróżuję i dlatego zajmuję się też hobbystycznie YouTube'em, bo chcę korzystać z każdej wolnej chwili. Ja rzuciłem korporację, jak miałem 4 pogrzeby na raka w rodzinie w ciągu 1 roku, w tym mojego świętej pamięci taty. Więc ja uważam, że trzeba korzystać z życia w pełni, tu i teraz. Nie myśleć o tym, co będzie za 10, za 15 lat. Oczywiście myślmy długofalowo, planujmy długofalowo, ale nie odejmujmy sobie każdego dnia, żeby kiedyś za 15 lat mieć, bo tak naprawdę cholera wie, co będzie. Paradoksalnie te słowa mają jeszcze większe znaczenie tutaj. Jak widzieliście, początek tego filmu mógł was wprowadzić w osłupienie. Zabawa na całego. Impreza, jakich praktycznie nie widać w Polsce. Jedna noc później, bombardowanie nad samymi głowami. Więc coś to jednak powoduje. Chyba może oni po prostu znudzili się już tym siedzeniem w domu pod kołdrą i trzęsieniem się ze strachu. To w sumie tak jak ja miałem wczoraj i chcą z tego życia korzystać. To już nie mnie oceniać. To jest moje okno, z którego tutaj obserwowaliście to, co się dzieje w nocy. Za tym blokiem znajduje się port, a niebo paliło się tu i tu. A to jest to skrzyżowanie, które było widać. No, które było widać lub nie było widać po ciemku. W zasadzie widać tylko jak ludzie chodzą i trzymają latarki świecące w telefonie. Dlatego, że całe oświetlenie w mieście jest wyłączone. Zaleca się wyłączanie też
świateł w mieszkaniach, dlatego właśnie, żeby drony nie wiedziały jak nawigować i w co trafić, żeby im nie pomagać. Więc to jest taka gra siły. Z jednej strony, jeżeli by atakowały w dzień, to wiedziałyby, gdzie lecieć, żeby trafić, ale też by były łatwiejsze do trafienia. Więc i ci mają problem z trafieniem, i druga strona też ma problem z trafieniem. Pora się przejść i poszukać skutków tego wczorajszego nalotu, a udało mi się znaleźć kogoś do pomocy w tej kwestii, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hello, hello. How are you? How are you? Now we're going to see first place which were bombed in Yeah. city center. It's a big church, cathedral. So they hit cathedral. Cathedral. Wow. Even Zelensky came. Here? Yes, when President. it was happened, Zelensky visited Odessa with Greek person from government. They went to Sopot and started bombing Sopot. Yeah. At that moment when Zelensky visited Sopot. I think Russia knew that he's here, and they Yes. maybe they did it like Yes, the and rebel. then Yeah. Russians spices, yeah. Ta katedra została zniszczona i zobaczcie, już została powoli odbudowana. Yesterday, could you hear the fighting and explosions in the whole city, like I did, in the center, or how was it? Mostly it was my area attack. Mostly your area? Mostly my area. Where you say 20 kilometers from? 24 kilometers. Yesterday was a lot attack in my area. The day before yesterday it was city center, GD, railway station. Czyli 3 dni temu atakowali głównie centrum, a wczoraj, to co widzieliście, to było jedynie troszeczkę. Tell me one thing, yeah. The war is already like 3 years, yeah? More than 3 years. So basically people when hear air alarm here, they don't react, yeah? But when you see something like I saw yesterday, that there's like, there are drones flying and it's like boo, 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 boo. It's a war. It's really a war, yeah? So do people wake up and hide in the shelters or people sleep? People sleep. They just sleep? No, because tomorrow they have to go to the job and they have to rest. People sleep. Okay, because my adrenaline was very high because this was new for me. And you just got used to it? Yeah, it's like a habit for us. Yes. Habit. People sleep, people not reaction, even don't read. Yesterday I even have no time, like you asked me, to read info. What's going on, how many shaheds, where they are going. I just heard it and understand it's my area. Only heard and even don't read about info attack. People even tired to read info. Yeah. Too much information is bad for your mind, yeah? And too much bad information is bad for your mind. If you go street during attack and you see boom, 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 you even here explore and you look around like people sit in cafe, restaurant and just eat. No reaction. Yeah. See that it's strange of course for you, but for us it's like normal life. Yeah, I saw that people are having fun, like nothing ever happened, yeah? Enjoying their lives. But everyone of course happy if it's will be soon stop it because it's really terrible. What do you generally think about Trump here in Ukraine? I think my opinion. Yeah, your opinion. He is idiot. Yeah. Absolutely. No politic, no good business person who always was in his business lost. Absolutely no president. He's like a big child. And has a big ego. Yes. This is Hotel Bristol, was destroyed. It's a private owner, so they have money to renovate. So sometimes they hit the hotels, not the safest places, I guess. Dlatego tak ciężko jest znaleźć miejsca, na przykład, w które cele dotarły wczoraj, ponieważ takie informacje pochodzą tylko od ludzi. So you know only when you live there and you have friends over there, right? Yes, because So it's very hard to find it. Da. Tutaj także budynek naprzeciwko głównej atrakcji Odessy, czyli opery, wszystko zabite dachami. To, że znajdują pieniądze na odbudowanie, to jest i tak godne podziwu. No tu mamy plac manewrowy nauki jazdy. Robią slalomy, a tuż nad nim dziura po dronie. I spalony, doszczętnie zniszczony supermarket. Wszystko zjarane. Został szkieletor. Ogrodzone, żeby ludzie nie włazili, nie kombinowali. I tyle, zostawione same sobie. Takie coś akurat nawet ciężko się komentuje. 20 dronów zostało opuszczonych na Odessę. Jeden niestety nie został strącony i uderzył tutaj. 2 osoby zginęły. 17 osób zostało rannych, w tym 3 dzieci. Ludzie mają znieczulicę, po prostu śpią, bo muszą iść następnego dnia do pracy. Przyzwyczaili się, ale czasami zdarzają się takie sytuacje jak ta. No i wtedy ci ludzie, którzy akurat spali, bo mieli rano do pracy, kończą tragicznie.
Chyba nie ma gorszego oblicza wojny niż to, że giną cywile, kurde, śpiący sobie akurat w bloku na osiedlu mieszkaniowym. Rozumiem działania wojskowe, atakowanie pozycji wojskowych, portów nawet, czy elektrowni nawet, okej. Jeżeli chcesz zabić ducha narodu i żeby nie mieli prądu, żeby mieli zimno. Ale w bloki? No kurwa mać. Normalnie ludzie tutaj mieszkają i nic się nie zmieniło. Tydzień temu dron przypierdolił ich budynek, inaczej się tego nazwać nie da. Zabił kilka osób, ranił kilkanaście, ale w innych częściach budynku, kurde no, żyją normalnie, nie? To się nazywa wychowywanie twardego społeczeństwa na przyszłość. Ja się w sumie nie dziwię prezydentowi Ukrainy, że nie chce powoływać chłopaków poniżej 25 roku życia do wojska, bo oni będą generalnie przyszłością tego narodu. Jeżeli wybije im demografię od spodu, od dołu, no to już będzie koniec tego narodu. A z drugiej strony, obiektywnie, ja też mam takie zdanie i powiem głośno, że gdy ta wojna się skończy, mam nadzieję, że się skończy pomyślnie dla Ukrainy, nie pomyślnie dla tego dupka z Kremla, także w Polsce wzrośnie przestępczość, bo Ukraina ma teraz w sumie najsilniejszą armię. Bardzo wielu z tych chłopaków, którzy walczą na froncie i przeżyją, wrócą z zespołem stresu pourazowego. Część z nich wróci odbudowywać Ukrainę, a część uda się na zachód. I ja uważam skromnie, że nawet jeżeli powiedzmy, nie wiem, z 300 000 osób, 1% z nich będzie wyrzutymi z emocji ludźmi z zespołem stresu pourazowego, to na pewno na zachodzie, w tym w Polsce, uformują się jakieś mocne gangi i zdecydowanie wzrośnie przestępczość, ale to jest moja hipoteza. Na ten moment końca tej wojny nie widać niestety. Tu mamy kolejny przykład uszkodzonego budynku. Chyba coś z tym robią. Tak, widać, tutaj widzimy nowe okno. Na górze nie ma balkonu, a tutaj są takie w ogóle konstrukcje podtrzymujące ten budynek. Opuszczone budynki, opuszczone firmy. Tutaj budowa apartamentowców. Ciekawe, w jakich cenach będą. Nie no, żarcik. To jest najgorsze miejsce do mieszkania tutaj. Jeszcze tak wysoki budynek przy samym porcie. Dopóki się nie skończy wojna, podejrzewam, że nawet nie wznowią tej budowy. Z jednej strony jest budowa, a z drugiej strony tą budowę jeszcze zniszczył atak. Dziury normalnie w budynkach. O, ja pierdzielę. Budynek nieoddany jeszcze. I to całe szczęście paradoksalnie, czyli tutaj akurat nikt nie zginął, nie? To wszystko śmierdzi spalenizną. Tam jest dziura w budynku. Jest sobie luksusowy Mercedes, wjeżdża sobie do swojego apartamentowca, a w apartamentowcu dziura. A tu budynek z drugiej strony, totalnie zniszczony. Tutaj się chybocze jeszcze jakiś element dachu, więc nawet jeszcze nie zdążyli tego zabezpieczyć. To jest wszystko czyściutko świeże. Tu leżą jakieś w ogóle miśki. Takie rzeczy nawet ciężko się komentuje na bieżąco. A tu chłopaki, kurde, buszują po tych. O, dziura tutaj przez ten. Jak to jest, że wszędzie są te dziury? Musiały po prostu tak spadać odłamki na wszystko. To miejsce jest jakieś 500 metrów w linii prostej od mojego hotelu. Czyli bardzo, bardzo możliwe, że jeden z tych dronów, które słyszałem z tym przerażającym dźwiękiem lecącym tak nisko, gdzieś doleciał tutaj. Właśnie jechałem taksówką z gościem, który pracował w Polsce i świetnie mówił po polsku. Wrócił na Ukrainę, żeby zrobić wszystkie wizy i pozwolenia, żeby z powrotem wrócić do Polski. I miał wizę od 7 marca 2022, a 22 lutego rozpoczął się nalot i zamknęli granicę. No i tak sobie siedzi, jeździ Boltem i mówi, że ma 24,5 roku i za pół roku wojsko. Ja mówię, no i co zrobisz? No, pójdę do wojska, nie? Jedyna możliwa dla mnie opcja to zrobić 3 dzieci 3 różnym kobietom w pół roku. Wtedy nie pójdę, nie? Ale generalnie powiedział, że to, co się działo tej nocy, to było jeszcze nic, że to był taki lajcik. Najwięcej się dzieje, jak lecą rakiety, a to były tylko drony. I to tam jakieś, kurde, kilkadziesiąt dronów czy kilkanaście dronów. Wcześniej to były naprawdę niespokojne noce. Zobaczmy zatem, jak upłynie dzisiejsza noc. Kolejny wieczór, a tym razem poniedziałkowy. Godzina 22. Tutaj akurat za mną znajduje się miejsce, które zdecydowanie zaprzecza wszystkim moim teoriom na temat relacji płci w tym mieście. Ale to zdecydowanie był jakiś wyjątek. Wyjątek od reguły. Już przed samą godziną policyjną kończą przytulańcem. Mamy krzesełka. Hello. Is this a shelter? Shelter in this. Yeah, this. This and this. Old building, yeah? Yes, old building and strong walls, yeah? Dlatego to nazywają schronem, nie? Generalnie wszystkie hotele z tych, które są na Bookingu, z tych lepszych, mają jako pierwsze zdjęcie na Bookingu schron, generator prądu
i satelitarny Wi-Fi, nie? To jest ich marketing w dzisiejszych czasach. Póki co mamy 15 minut po północy i noc zapowiada się mega spokojnie. Znaczy zapowiada się. Na razie jest bardzo spokojna. Tak naprawdę mamy alarm lotniczy tylko na 3 obwodach na wschodzie Ukrainy. Cała reszta Ukrainy chyba na ten moment może spokojnie spać. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Tadam, dzień dobry. Noc minęła bardzo spokojnie. W końcu udało mi się odespać tą poprzednią noc i spało mi się na tyle dobrze, że przespałem budzik i dopiero mnie obudziło co? Oczywiście następny alarm bombowy. Był on krótki, trwał jakieś 40 minut i w zasadzie nic się nie wydarzyło głośnego w tym czasie. Ja podczas nagrywania tego materiału miałem cały wachlarz emocji. Prawdopodobnie wy także. Mniej więcej do połowy tego materiału byliście wręcz zaskoczeni, oburzeni. Potem jeszcze bardziej zaskoczeni zwrotem akcji. Potem być może pojawiło się w niektórych z was jakieś współczucie. A teraz mam nadzieję, że pojawi się jakaś refleksja. Dokładnie tak było ze mną. I w sumie to jest piękne. Po to się właśnie robi materiały, które są z dala od telewizji, z dala od propagandy. Po to, żeby pokazywać świat oczami zwykłego człowieka i zwykłych ludzi, bez jakiegoś z góry ustalonego przekazu, który ma spowodować coś. Kręcę ten materiał dla was, będąc 2,5 miesiąca po operacji kolana. W zasadzie nie powinienem tego robić, bo lekarz stwierdził, że powinienem minimum pół roku odpoczywać. A najważniejsze rzeczy, które mi pomagają w trakcie rekonwalescencji i dochodzenia do siebie po operacji, to jest przede wszystkim numer 1 rehabilitacja, numer 2 suplementacja. W tym celu chciałbym wam polecić Flex Combo, który jest unikalną kompozycją 8 składników, które mają klinicznie udowodnione działanie wszystkie na regenerację chrząstki stawowej i na profilaktykę zdrowych stawów i kości. Jeżeli nie wierzysz, zobacz na listę składników, poszukaj badań i zobaczysz, że tak właśnie jest. A suplement możesz znaleźć w aptekach, co prawda jeszcze nie ukraińskich, ale w tych najlepszych polskich już tak. A teraz w ramach przerwnika ten bonusik, który wam obiecałem, prezencik ode mnie. Jest to rzecz, o której niewiele osób wie. Mianowicie, jeżeli lubicie podróżować bardzo tanio i nie boicie się przesiadać się kilka razy, czyli takie typowe podróżowanie, to otworzyła się bardzo fajna okazja. Bardzo tanie połączenia, które są nowe i są mało oblegane. Wizz Air otworzył z Warszawy do Kiszyniowa. Do Kiszyniowa z Warszawy polecicie już od 80 zł. Kiszyniowa do Abu Dhabi, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jesteście w stanie polecić już za 150-200 zł. W sumie daje to niebywale małą kwotę, jeżeli chodzi o dostanie się do Dubaju czy w ogóle Emiratów Arabskich. Następnie tym samym Wizz Airem jesteście w stanie polecieć za 150-200 zł na północ, czyli do centralnej Azji, do Kazachstanu, do Kirgistanu, do Uzbekistanu, do wszystkich tych krajów, które są bardzo mało uczęszczane i są bardzo daleko, do których bilet w tą i z powrotem z Warszawy najczęściej kosztuje 2,5-3 tysiące złotych. Jeżeli jesteście już w tym Abu Dhabi, macie możliwość polecenia z Abu Dhabi lub z Dubaju już za totalne grosze do Tajlandii, do Wietnamu, do Indii, na Sri Lankę. Ogranicza was jedynie wasza fantazja i już nie portfel. Więc to taki mój mały prezencik dla was i powodzenia w ustawianiu trasy na następny wypad. A jak ci się ten pomysł podobał, to napisz w komentarzu albo ciśnij tego pieprzonego lajka. I tutaj się zatrzymajmy na chwilę. Lotnisko w Kiszyniowie jest jednym z najbardziej niewydajnych, przepełnionych i przegrzanych lotnisk w Europie. Gorszy jest chyba tylko Modlin pod Warszawą. Zaplanujcie więc to z głową i nie spędzajcie tam całego dnia, bo to właśnie mnie będziecie potem za to przeklinać w myślach. No cóż, materiał ten kosztował dużo emocji. Sytuacja pomiędzy Rosją a Ukrainą jest niewesoła. Sytuacja pomiędzy Polską a Ukrainą się zmienia. Nastroje społeczne się zmieniają, na pewno chociażby te, które są teraz versus te, które były jakieś 1,5 roku, 2 lata temu. Wyciągajcie swoje własne wnioski, wyciągajcie wnioski rozmawiając z ludźmi. Ani każdy Ukrainiec nie jest dobry, ani każdy Rosjanin jest zły. To są po prostu ludzie. Ja uważam, że człowiek w gruncie rzeczy jest dobry na samym początku, tylko okoliczności, wychowanie i czynniki zewnętrzne sprawiają, że skręca gdzieś w którą stronę bardziej. Ktoś mi zaraz pewnie napisze w komentarzu, że mam lewackie poglądy. Nie, nie mam lewackich poglądów. Nigdy nie będę miał lewackich poglądów i nigdy nie będę miał prawackich poglądów. Biorę z lewej strony to, co mi się podoba, biorę z prawej strony to, co mi się podoba i sam kształtuję swoje własne przekonania. I Ciebie też do tego zachęcam. Polska jest najważniejsza, martwię się przede wszystkim o siebie, ale za Ukrainę trzymam kciuki. Próbę wdrażania ruskiego miru na siłę my też na sobie Polacy, jako Polacy odczuliśmy od 1945 roku. Ruski mir można też było zobaczyć w Naddniestrzu. Nie są to rzeczy, które mi się podobają i nie dziwię się Ukraińcom, że oni chcą iść w kierunku Europy. Jasne, nie wszystkie rzeczy mi się podobają. Nie podoba mi się to, że przyjeżdża bardzo dużo Gruzinów, przyjeżdża dużo Ukraińców i zakładają jakieś grupy przestępcze i znacznie wzrosła liczba przestępczości wykonywanej przez jakąś wschodniojęzyczną społeczność. Mam wielu znajomych Ukraińców i Ukrainek w Polsce i mówią, że tak naprawdę największe piekło Ukraińcom w Polsce
tworzą Ukraińcy. Tak jest i nie ma co tego zamiatać pod dywan. Ale nie powiedziałbym, że jest tak w 95% przypadków. Najważniejszy jest człowiek, więc rozmawiajcie ze sobą i oceniajcie człowieka na podstawie tego, jakim jest, a nie samego paszportu. Do zobaczenia w następnym kraju.